Dzień dobry. Kto z nas nie fascynował się w dzieciństwie tyranozaurem, diplodokiem albo triceratopsem? Mógłbym się posunąć do stwierdzenia, że tacy ludzie nigdy prawdziwie nie byli dziećmi. Choć mogę mieć też skrzywione spojrzenie na to wszystko, bo na przykład nigdy nie byłem małą dziewczynką. Ale wracając do mojej myśli przewodniej. Wielu z nas dałoby bardzo dużo, aby obejrzeć takiego T-Rexa nie tylko jako efekt zgrabnej animacji komputerowej, ale gdyby przyszło nam do wymieniania innych ciekawych dinozaurów, to szybko wyglądałoby to tak, że chodzi mi o tego... No wiecie, tego z kaczym dziobem, no i ten jest fajny, ten z takimi tymi na plecach, on jest super. Dlatego dziś, z pomocą kogoś, kto pracuje przy tworzeniu strony o dinozaurach, mam dla Was subiektywny ranking 4 szerzej nieznanych dinozaurów, o bardzo niezwykłych cechach, tak żebyście mieli o czym opowiadać. Miejsce 4. Amargasaurus. Dinozaury są generalnie super ciekawe, ale w przypadku tego sauropoda, czyli krewniaka diplodoka, praktycznie wszystko kręci się wokół szyi. Po pierwsze, jak na sauropoda jest ona bardzo krótka. Badania sugerują, że Amargasaurus nie sięgał nią raczej do koron drzew, a raczej pożywiał się na wysokich zaroślach. Ale to oczywiście nie wszystko. Chodzi o to, co z tej szyi wyrasta. Podwójny rząd wyrostków neuralnych z kręgów długich na kilkadziesiąt centymetrów, co przy wzroście dinozaura rzędu 2,5 metra było naprawdę imponujące. Nie wiadomo jednak, czemu takie wyrostki miałyby służyć. Wielu naukowców postuluje, że mógł być między nimi rozpięty swego rodzaju podwójny żagiel, który miał spełniać funkcje pokazowe lub termoregulacyjne, choć należy zwrócić uwagę, że to drugie jest mniej prawdopodobne wobec najnowszych badań sugerujących, że dinozaury mogły być stałocieplne. Inną kwestią jest to, że te wyrostki nie są spłaszczone jak u wielu zwierząt posiadających taki żagiel, no i struktura podwójnego żagla bardzo ograniczałaby ruchomość szyi. Część badaczy zakładających, że dinozaury, tak jak współczesne ptaki, które technicznie są dinozaurami, posiadały worki powietrzne, hipotetyzuje, że na szyi między wyrostkami mógł znajdować się właśnie worek powietrzny. Jednak pewne cechy anatomiczne sugerują, że gdyby była to prawda, to tylko częściowa, bo nadawałoby się do tego zaledwie około 30% przestrzeni stworzonej w takiej strukturze. Inni badacze postulują, że wyrostki mogły służyć do uderzania o siebie w celu wytworzenia dźwięku, a może używał ich do odstraszania drapieżników w momencie, gdy opuszczał głowę. Strasznie dużo tajemnic jak na tylko jedną szyję. Miejsce 3. Deinocheirus. Kto kojarzy tyranozaura i internet, z pewnością nieraz trafił na obrazek pokazujący, jak ten dinozaur próbuje coś nieudolnie zrobić z wykorzystaniem swoich krótkich przednich kończyn. Oczywiście krótkich w porównaniu do reszty ciała. To cecha charakterystyczna wielu teropodów. I tu na scenę wkracza Deinocheirus, którego nazwa z greki oznacza strasznoręki. A to dlatego, że ten odkryty w 1970 roku przez polsko-mongolską grupę badaczy dinozaur bardzo długo był znany wyłącznie z imponujących przednich 2,5-metrowych kończyn zakończonych 3 palcami wyposażonymi w pazury. Samo 2,5 metra może nie powala w dinoświecie, ale wśród teropodów jest wręcz niewyobrażalnie dużą wartością. Deinocheirus osiągał rozmiary podobne do tyranozaura, ale jego przednie kończyny były 2,5 razy dłuższe. Ale gdyby to miała być jedyna niezwykła cecha, to z pewnością nie zasłużyłby on na swoją nazwę gatunkową, czyli Mirificus, co oznacza specyficzny, nietypowy. Jego pysk przypominał kaczy dziób, był bezzębny i na tej podstawie można było podejrzewać, że żywił się roślinami, co mogło potwierdzać odkrycie gastrolitów w miejscu, gdzie znajdował się żołądek. Te połknięte skały ułatwiały mu rozdrabnianie pokarmu. Znajdowano tam jednak również rybie łuski i kości, co sugeruje, że przynajmniej część jego diety stanowiło mięso. Miał długie żebra, a na plecach przed miednicą żagiel oparty na wyrostkach ościstych kręgów. Co nietypowe dla teropodów, pazury tylnych kończyn były tępe. Deinocheirus był więc w pewnym sensie garbatym slendermanem wśród teropodów. Wszystko wskazuje na to, że był raczej powolnym wszystkożercą, któremu niezwykle długie przednie kończyny służyły najprawdopodobniej do zagarniania roślinności i łowienia ryb. Do dziś pozostaje jednym z najbardziej tajemniczych znanych dinozaurów. Miejsce 2. Chilesaurus diegosuarezi. Nazwa gatunkowa tego odkrytego w Chile dinozaura honoruje jego odkrywcę, Diego Suareza, który dokonał tego w wieku zaledwie 7 lat. Żeby dobrze go opisać, trzeba znać słowo eklektyczny, czyli za słownikiem języka polskiego w sztuce, literaturze, filozofii lub badaniach naukowych łączący w jedną całość niejednorodne elementy mające swe źródło w różnych stylach lub doktrynach. Chilesaurus jest eklektyczny.
Przypomina miszmasz różnych grup dinozaurów. Pysk, długie kręgi szyjne tworzące smukłą szyję i kończyny tylne, jak u wielkich roślinożernych sauropodów, do których należał np. diplodok. Jednak budowa kręgów szyjnych przypominała te mięsożernych teropodów. Podobnie przednie kończyny były krótkie i zaopatrzone w tylko 2 palce jak u T-Rexa. Miednica także przypominała te teropodów z jedną zasadniczą różnicą. Ale najpierw mała dygresja. Generalnie ze względu na ułożenie kości miednicy dinozaury można podzielić na ptasio-miednicze i gadzio-miednicze. Wspomniane już przy okazji tego dinozaura sauropody i teropody należały do tej drugiej, gadzio-miedniczej grupy. Paradoksalnie to właśnie z dinozaurów o gadziej miednicy wyewoluowały współczesne ptaki. Ale wracając do bohatera tego punktu, kości jego miednicy kazałyby go klasyfikować jako dinozaura ptasio-miedniczego. Świadczą o tym także przyczepy mięśni tylnych kończyn. Przykładem dinozaura o ptasiej miednicy jest na przykład Triceratops. W pewnym sensie Chilesaurus to taka kombinacja trochę z Diplodoka, trochę z Tyrannosaura i trochę z Triceratopsa. A tak bardziej na poważnie, jest bardzo nietypowym, ale nie jedynym przykładem wtórnego przystosowania się mięsożernych teropodów do roślinożerności. Przesunięcie kości łonowej do tyłu, co świadczy o ptasiej budowie miednicy, było spowodowane koniecznością rozbudowy układu pokarmowego, aby można było w nim trawić materiał roślinny. Miejsce pierwsze i ci. Opowiadanie o tym niezwykłym dinozaurze jest nie lada wyzwaniem. Jego nazwa jest najkrótszą spośród wszystkich dinozaurów. Wywodzi się z języka mandaryńskiego, gdzie oznacza dziwne skrzydło. Z drugiej jednak strony, jeśli chcesz nazwać grupę, do której należał, to można sobie połamać język, gdyż wypowiedzenie płynnie słowa Scansoriopteryxy za pierwszym podejściem do łatwych nie należy. Jedną z cech wspólnych tych dinozaurów było posiadanie długich palców. Prawdopodobnie były to stworzenia wspinające się na drzewa, blisko spokrewnione z ptakami. Ale to nie wystarczyłoby, aby I znalazł się na takiej liście. Zdecydowały o tym jego przednie kończyny. Pomiędzy palcami rozpięta była bowiem błona przypominająca tą, którą można zaobserwować u współczesnych nietoperzy. Ponadto w obrębie przedniej kończyny pojawiła się dodatkowa kość lub skostniała struktura, prawdopodobnie umożliwiająca podtrzymanie błony i jej rozpięcie na większej przestrzeni. To umożliwiało stworzenie większej powierzchni nośnej. Ciężko stwierdzić, czy ten nieco większy od gołębia stwór mógł latać, ale naukowcy są niemal pewni, że te nietoperze skrzydła umożliwiały mu przynajmniej szybowanie pomiędzy drzewami tak, jak w przypadku latających wiewiórek, które powinno się poprawnie nazywać polatuchami. W okolicach Pekinu znaleziono jak do tej pory zaledwie jeden szkielet tego dinozaura, ale z zachowanymi fragmentami wspomnianej błony i odciśniętymi w skale piórami, a w zasadzie strukturami pióropodobnymi, bo nie wyglądały one jak pióra współczesnych ptaków. W zależności od miejsca na ciele miały one nieco różne struktury. Zawierały coś na kształt melanosomów odpowiedzialnych za nadawanie barwy pokrywom zwierząt. Te pokrywające nogi zwierzęcia należą do największych znanych nauce. Przyznajcie, połączenie nietoperza, wiewiórki i dinozaura z elementami ptaka to całkiem imponujące połączenie. Ciekawe, jak nazywałby się superbohater obdarzony mocami podobnymi do I. Jako ktoś, kto w dzieciństwie przekopywał trawniki w poszukiwaniu kości dinozaura, bardzo chciałem umieścić na pierwszym miejscu smok wawelski. Być może jedynego jak do tej pory polskiego dinozaura. Niestety w środowisku naukowym nie ma konsensusu odnośnie tego, czy był on dinozaurem, czy tylko ich bliskim krewniakiem, więc poświęcę smok wawelski osobny film. Jeżeli chcielibyście coś o nim usłyszeć, na przykład to dlaczego nie odmieniam jego nazwy, to rozważcie subskrypcję kanału i like fanpage'a. A jeśli macie w głowie jakieś dziwne myśli o wspieraniu naukowego bełkotu, zajrzyjcie do opisu po więcej informacji i wskazówek. Aha, gorąco zachęcam do odwiedzenia strony dinozaury.com. Niejaki pan Łukasz pracujący przy tym projekcie ogromnie mi pomógł w przygotowaniu tego materiału. Wszystkie linki także znajdziecie w opisie filmu. Tyle na dziś. Do zobaczenia. Do usłyszenia.